Dzień dobry, w piękne, czerwcowe już popołudnie. W Spichlerzu jeszcze raz teraz w większym gronie. Parę impresji o wyzwoleniu, które będzie ostatnim odcinkiem w tych sprawozdaniach naszej pracy zdalnej, którą prowadziliśmy w marcu, kwietniu i w maju. Jeśli pozwolicie. Służby jednej godziny! W naszym rozgryzaniu wyzwolenia próbowaliśmy powołać kilka modeli tego teatru w teatrze. Jeden intonacyjny, bo intonacja odgrywa wielką rolę w sztukach Wyspiańskiego. Ja chcę tylko dodać, że Wyspiański marzył o wielkiej operze, że on chciałby zacząć tam, gdzie skończył Moniuszko, o arcynarodowej operze. Więc jeżeli chodzi o ten model intonacyjny, to nam chodziło o to, żeby zrobić tak, jakby każda postać miała swoje nastrojenie w głosie, które oddaje charakterystykę postaci, jej intencje, jej osobowość. No przecież w teatrze, jak i w życiu, intonacja mówi czasami więcej o treści wypowiedzi niż zimna tej wypowiedzi artykulacja. Drugi model, który próbowaliśmy, jest model inscenizacyjny, czyli symboliczną, jak wybudował to, wykreował to Wyspiański, repliką wnętrza teatru, podziemi Wawelu, z grzmotami, błyskawicami, z holograficznymi zjawami, ze spadającą z góry klatką więzienną. Trzeci model to był model jakby czystszej sztuki, czyli model jako koncert, a właściwie recital muzyki napisanej do naszego wyzwolenia przez Zygmunta Koniecznego. No ale też czwarty model, który najbardziej wymusił okres pandemii, okres zarazy, czyli podawanie wybranych tekstów. Podawanie tekstów. No i teraz tak, w październiku i w grudniu ubiegłego roku, czyli pół roku temu, zrobiliśmy dwie prapremiery. No tak naprawdę to u nas nigdy po pierwszych pokazach publicznych, tak zwanych premierowych, rzecz nie jest dopełniona do końca i zawsze przy niej majstrujemy dalej. Ale zrobiliśmy te dwie prapremiery. Potem pracowaliśmy zdalnie w czasie pandemii. Była to praca o dziwo intensywniejsza niż praca na żywo, bardziej drenująca energię, wymagająca o wiele większego skupienia, no i też drażniąca, bo rzeczy w tej rzeczywistości wirtualnej się bez przerwy rozkładały zamiast się składać. No i cóż, teraz jesteśmy w momencie, kiedy musimy zrobić wersję finalną do regularnych publicznych prezentacji, a może będziemy mieli 4 wersje wyzwolenia. Na temat scen z maskami. Mieliśmy już, zdaje się, że ze 4 interpretacje, za każdym razem domknięte i zdawało się, że skończone. Mamy rzeczywistość pandemiczną, te wszechobecne Zoomy, Teamsy, telekonferencje, pracę zdalną. Mamy jednocześnie i samotność, ale też taką permanentną współobecność w rzeczywistości wirtualnej, która, jak mi się zdaje, czasami się robi bardziej niż realna. Może każdy z nas jest teraz osobą, którą coś sprawdza, przywołuje do apelu, tak jak głosy w wyzwoleniu, albo nagabuje, tak jak maski w wyzwoleniu, czyli sprawdza, jak funkcjonujemy między realnością a nadrealnością. A propos tego tekstu Konrada, wielkiego, słynnego monologu "Strójcie mi, strójcie narodową scenę", z którym się mocowałem, czy w zasadzie wspólnie mocowaliśmy długo i niezbyt wydajnie. Właśnie przez to, że
tekst jest tak napuszony, a w zasadzie nawet jeżeli tekst sam w sobie nie jest napuszony, to tradycja, którą obrósł, skojarzenia, wyobrażenia, którymi obrósł, oczekiwania, jakimi obrósł, jakie trzeba by spełnić, są tak ogromne, że właściwie nie da się ich udźwignąć rzetelnie, nie potykając się gdzieś po drodze. Jak mówić te teksty w sposób przekonujący, jednocześnie ani ich nie ośmieszając, ani siebie nie ośmieszając. Bo jeżeli się je powie całkiem na poważnie, z pełnym zaangażowaniem i wiarą, to nieraz wystarczy tylko małe potknięcie, taki mikrofałszyk, żeby cały ten patos i cała powaga runęła w gruzy, pogrążając aktora i tekst przy okazji. Mówić ten wielki monolog w taki sposób, żeby bardziej o nim marzyć, niż żeby go rzeczywiście realizować i się z nim zmagać. Mówić go z przejmującym wzruszeniem, ale trochę w cudzysłowie. Stary aktor. Sprawa dotyczy zmarnowanego życia i niby wartości, które z perspektywy czasu, starości okazują się artystowską, próżną ułudą. Ten ton skargi uznaliśmy za fałszywy, zbyt sentymentalny, jakiś taki chytrze przymilny. Próbujemy wprowadzić emblematy starego człowieka, a nie klisze nobliwego celebryty. Aktora, ale i starca, staruszka z jego dreptaniem, zagubieniem, fizjologicznymi dźwiękami, które towarzyszą starości i znikaniu. Tyle, że w czasie pandemii trzeba było próbować to zupełnie inaczej. I wtedy pojawiła się interpretacja inna, groźna, taka z podełba. W błazeństwie dzieł udanych, w komedii wiecznej prób, ja się rumienię, wstydzę, wstyd biorę wasz do nic. Jedno słowo jest ważniejsze niż jedna linijka. Strójcie. Myśl przez cały czas. Szyj, tkaj. Strójcie narodową scenę. Delikatnie, wszystko jest dokładnie muślinowe. Spokojnie. Rozmyślaj, rozbieraj na czynniki pierwsze. Gramy, proszę, liczymy. Nie, bez patosu, Strójcie mi, strójcie narodową scenę. Niechaj ujrzy, jak dusza Wam płonie. Niechaj zobaczy dziś bogactwo całe. I ogień rzucę ten, co pali płon. I waszą zwołam sławę teraz. Świątynia sztuki. O duszo, przybywaj. Hej, tu
śpiewaj hymn stryjów, a ty pieśń żałoby dalej. Ustawić bohaterów gromy, pomniki, rycerz, jakiś drugi rycerz. Umocujcie je silnie, poprzestawiać broń, przyśrubować, sołty, szaraczki, artyści, fantazjusze, mnichy, wy wszyscy, strójcie się w ornaty, w ornamenta złotogów, we świąteczne szaty i pocznijcie bój myśli i szermierkę słowa, a ty im, muzo, podaj ton! Sto lat już jęczym w więzach lwy, jak to Polacy. Takie lwy, że świat z nas drwi. W niewoli myśleć o lepszej trudno doli. Trzeba za krew łaknąć krwi. Cóż Atan myśli? Że w niewoli nawykły jarzmo dźwigać. Uby. Kiedyż ten przyjdzie, kto wyzwoli? Nie przyjdzie. To są złudne sny. To przewidzenie, wiara w gusła. Więc cóż zostało? Kajdan, stos, trucizna, brzytwa, powrósła. Jeśli wam obrzydł, bracie, los, cóż to za gawieć za krzesłami? Widzisz, tam na brzeszczocie krew. Co mi tam jutro? Dzisiaj z wami sięgnie mnie tylko Boży gniew. Niech stoi gawieć za krzesłami. Wiwat Polonia, wiwat my. Wiwat Polonia, wiwat my. Więc cóż zostało? Majdan stos, trucizna, brzytwa i powrósła. Jeśli wam obrzydł, bracie los! Ale strój nam niedobrze! Wybornie szlachtę po was zna! Tym nie powyży, komu leży, częstych co trudną nie brać. Póki jesteśmy Polska, żyje Rzeczpospolita, znaczy my! To imię! Pożarny, wierzący dynie, idzie lecz powiedz. Ja na nic życia ze sobą nie znajdziesz. Może już Już? Robi się?
Coraz gorzej słychać. Nie, w dół. O! To i czuję na sobie jakoś parcie. Rozumiesz? Tak. I ty wyglądasz w ogóle jak Rasputin, fantastycznie. Trzeba mówić powoli. To jest zupełnie inne medium. Nie należy robić dziwactw z głosem, żadnych intonacyjnych chwytów. Głowę wkładamy w kamerę powoli, tak? I mówimy tekst. Agresywnie, gdzie ja jestem? Tu. Agresywnie, szeroko. Oczywiście nie w tej samej intonacji, bo każdy tekst w tej chwili dyktuje sposób realizacji. Więc czujesz sobie jakoweś parcie i pożądanie. Więc czujesz sobie jakoweś parcie i pożądanie i pragnienie. Oraz, że jest to żądza swobody. Nie ma żadnego poczucia słuszności w przekonaniach. I nie potrzeba nowej klasyfikacji przekonań, skoro ja się podejmuję każdego umieścić w starym kalendarzu. Wyczerpuje się twoja sztuka i wyczerpuje się twoja myśl. Gaśnie sztuka, przewaga życie, a życie? A tak, któż to wszystko ułożył? Bóg! Przykazania! Rozczesaj włosy. O. Gdziekolwiek pójdziesz, pójdzie za tobą naród. Będziesz go wiódł w formie pola, czyli po gór zapadł skał pustosze. Powiedziesz je ku świątyniom i ty ich powiedziesz. Kościół żywych, królewskie groby. Będzie to kościół wojujący. Wejdziemy w progi gmachu i staniemy przy kolumnach, a nad naszymi głowami wysoki strop sklepiony, umalowany błękitem. Pójdą, gdziekolwiek ich powiodę i będą ze mną razem, za moim walczący słowem, którego używać będą wszędy. Będzie to kościół wojujący. Wejdziemy w progi gmachu i staniemy przy kolumnach, a nad naszymi głowami wysoki strop sklepiony, umalowany błękitem i uposiany srebrem gwiazd. A kiedy dusze nasze dojrzeją jako kłosy dostałe lecie, jako owoce sadu pielęgnowanego, Pomrzecie! ale wyzwoleni. Konrad, mam najzupełniej to wrażenie, jak gdyby wśród nas był. Jeno nie widzimy go. Owszem, widzimy go, chociaż go nie. Dowodem rozmowa, czyli niejako, że obecną jest jego myśl, Dusza. Myśl, dusza. myśl, Dusza. Myśl. A jego myśl dalsza. Czyż nie jest ona potrzebna tu? o tak, jest. Ale jego samego myśl dalsza,
której my się nie możemy spodziewać ani domyślać. Jakaż to myśl? Myśl niespodzianka, którą odnośnie do siebie on jeden wnieść może. Może czy nie może? Może czy nie może? To ta niepotrzebna myśl. Ta nas nic nie obchodzi. Co ona nas może obchodzić? Więc ta nasza obojętność dla niego? Nie, to uświęcenie Jego, to uświęcenie, które Jego myśli, rozwój Jemu samemu wyrywa. Że on, co z nim się dzieje? Co z nim się dzieje? On sam niknie i sam ginie i sam rosnąc w nas, sam. Jakże to? Zapala płomienie, w których gaśnie On sam, bo płomieni tych jest burza i ogrom i płonący las. A on zginie w dymie, a on zginie w dymie. On zginie w tym, co było w nim złego i niepotrzebnego i dodatkowego. Ale co? Życie tym wszystkim, co mamy my. Więc my musimy pozostać, bo tego on żądać by nie mógł, by nas wyruszyć z posad, nami wstrząsnąć, nas zburzyć. W ten czas żyłby on tym, co zbudziło Jegoż samego i Jemu dało klątwę, Klątwę. klątwę. W błazeństwie dzieł udanych, w komedii wiecznej prób ja się rumienię, wstydzę, wstyd biorę wasz do lic. To jeszcze komunikat. Należy chyba powiedzieć przy tym ostatnim odcinku naszych reportaży na gorąco z prac, jakie prowadzimy całym zespołem w Gardzienicach w dobie zarazy, żeby nie brać tego jako jakiegoś generalnego podsumowania działalności Gardzienic. I mam też nadzieję, że wtedy, kiedy odnosimy się do filmów archiwalnych czy zdjęć archiwalnych z przeszłości, ja coś na ten temat mówię, robię jakiś komentarz i nie wymieniam nazwisk wielce zasłużonych tutaj w Gardzienicach osób,
to nie jest to postrzegane, interpretowane jako jakieś celowe pominięcie.